Jesteśmy w Gujangu. Tak się nazywa ta mieścina. Trochę utknęliśmy, bo jest tu bardzo, że tak powiem, lokalnie. Chcieliśmy coś zjeść. Mapa wskazała nam, że tutaj jest KFC. Oczywiście zamiast KFC jest pusty budynek. Same restauracje ala chińskie z kurzymi łapkami, do których nie jesteśmy przekonani. Więc nasza dieta wyglądała dzisiaj tak, że poszliśmy do lokalnego babla, gdzie wypiliśmy bardzo rozwodniony bubble, taki nasz nieeuropejski. I na deser wzięliśmy sobie po zupce chińskiej. No dobra, czyli mieścina jest dla nas dziewicza. Znaczy jest raczej uboższa prowincja. No tak, dużo pokonaliśmy dzisiaj kilometrów, bo jechaliśmy z gór do Chengdu i teraz jesteśmy właśnie w Gumingu, czyli razem to chyba z 7 godzin jechaliśmy, no bo trzeba było jeszcze dostać się samochodem, to nawet 8, więc dzisiaj jesteśmy zmęczeni, co widać na naszych twarzach. Dworzec Gujang, część dalsza. Lokalnie góry, duży tłok, trochę skromniej i bardzo lokalnie. Ale za to przyroda nam tutaj wynagrodzi widoki. Nie wiem, każda mieścina, z tego co się dowiedziałam od naszego przewodnika Tomasza, to nie jest taka mała mieścina. Jak 2 razy większa od Warszawy. Trochę większa od Warszawy. Ale ile tutaj się budynków buduje? 1, 2. A, zobacz, tam ładnie to wygląda nawet to centrum. Nawet ciekawe. To nie jest obrzeże, tak? Dużo zieleni mają. No nie, no to jest centrum tutaj. To tylko, że my jedziemy jakąś górą, a tam jest obniżenie terenu. Nie, to nie jest centrum. Przypomina mi klimat Biże, ale to chyba dlatego, że jesteśmy w tym samym rejonie. Czyli taki typowy dla miejscowości postkomunistycznej. O, zobacz ile bloków. Spodnie. No, takie wysokie te budynki tutaj są. A jeszcze może rzut oka z tyłu widać będzie. A i ja będę mieszkać w Szanghaju. Tak, Bazyl swoje marzenia chce urzeczywistnić, ale po drodze jeszcze musi skończyć edukację, znaleźć dziewczynę. Pobudka w 4-milionowym miasteczku, w ekologicznej wiosce. Nasza ekipa właśnie wychodzi na śniadanko. Idziemy. Rzut okiem na te korytarze. Niby hotelowe, ale z takim designem trochę staroświeckim, drewnianym, urokliwym na pewno. No nie, takie są fajne właśnie. Taki ładny hotel, że aż szkoda z niego wyjeżdżać, znaczy wychodzić, dobra? Można jeść sobie śniadanie właśnie z takim widokiem. Co? Dobry gin? Tak, polecasz? Dobry gin. Okej. To ja też chcę. Kurze łapki. Kurze łapki, pazurki kurze łapek. No Pikantnej wersji. A tak naprawdę to spicy incense. Po komentarza poproszę odnośnie twojego jedzenia. trzeba potem iść to spalić chyba, która jest... Ja i porady jak zamawiać jedzenie w Chinach. Nie. Nie. Ale co należy zamawiać w Chinach? Krewetki. Owoce morza. Cały czas się to uczymy, bo owoców morza nie Ale da się małże da się. źle zrobić. Ale małże da się źle Na zrobić. przykład te krewetki są, no nie da się źle tego zrobić. Ale Tak? małże da się źle zrobić, małże. Bazyl zamówił kurczaka z frytkami. Wydawałoby dostał? się, że bezpieczne. Fajnie wygląda z zewnątrz, ale w środku są największe te kąski takie, rytasy, czyli same chrząstki. A ryż z kolei jest z boczkiem, tak żeby było. Rybkę i owoce morza najciężej schrzanić. Rybka ma... Znaczy rybka może, kurczak tutaj może być ze skórą albo chrząstki i z kościami, to jest bardzo prawdopodobne. No i najbezpieczniejsze krewetki. Moim zdaniem najbezpieczniejsze są już desery. Chociaż dziadek Stasio się nie zgodzi z tym. Dobra, Pozdrawiamy włączam. Stasia.
Words are sleeping, and I can't seem to find a way of showing you or telling you how I feel. Just how I feel. Just how I feel. Całkiem przypadkowo znaleźliśmy się w hotelu Antara Guyang Resort i tu w pokoju leżała taka informacyjna ulotka odnośnie kompleksu wokół tego hotelu i właściwie tutaj warto by było zwrócić uwagę, jak w Chinach całościowo koncepcję zaprojektowali czegoś takiej nowej, rekreacyjnej dzielnicy. Naprawdę robi wrażenie, czyli ta najwyższa jest poświęcona zdrowiu, czyli health, z tego co wyczytałem, i tam mamy jakieś ośrodki naukowe, badawcze, mamy kompleks szpitali, kompleks jakiś dla seniorów przewidziany. No tam dalej na stronach tej ulotki może uda mi się pokazać. I to jest ta cała część na górze. Tu jest część wokół wypoczynku zorientowana i tu zdaje się był wcześniej już istniał, zanim zaczęli tą dzielnicę to przeprojektowywać, istniał taki kanion, atrakcja turystyczna i wokół tego kanionu zrobili ewidentnie tutaj tą część rozrywkową i tam jakąś świątynię dobudowali, jakiś night market, więc jest cały segment, cała dzielnica taka rozrywkowa. Tu jest jakaś zielona część, niezabudowana w ogóle. Oczywiście wszystko elegancko skomunikowane autostradą, expressway, jak widać na mapie. A tu jest część wokół hoteli, resortów, gdzie ci ludzie, którzy tu przyjadą, mogą spędzić czas, mogą się zaakomodować. I my jesteśmy w tym Anantara Guyang Resort, ale są też inne hotele i niektóre chyba są w budowie jeszcze, bo nie udało mi się nic o nich znaleźć. No, jest cała ładna ulotka, jak odnośnie tej nowej dzielnicy wybudowanej wokół zdrowia, rozrywki i rekreacji. I nawet tutaj takie 3 propozycje się znalazły, jak spędzić dzień w tym miejscu. To w ramach takiej ciekawostki, jak w Chinach wygląda planowanie nowej zabudowy, nowej dzielnicy zupełnie rekreacyjnej i jest to wszystko ukierunkowane na jakąś funkcję, przemyślane, podzielone jest cała koncepcja całościowa na początku i to jest jakby systematycznie później rozwijane i implementowane, więc z tego co widzieliśmy, całość tego jeszcze nie jest zrobiona, są jakieś elementy tej dzielnicy już gotowe, a część jest dopiero jeszcze w realizacji, w budowie. No ale jest już cała wizja, jak to ma wyglądać. Więc kończę.